Jak kobiety w Kanadzie krok po kroku zdobywały swoje prawa? Czy Kanada zawsze była takim liberalnym, otwartym państwem? I dlaczego, mając czasem wspólny interes, potrafimy się tak bardzo dzielić? Chodźcie dziś ze mną poznać historię miejsca z pozoru Polsce bardzo dalekiego. Ale czy rzeczywiście? Jesteśmy dzisiaj w Toronto, największym mieście Kanady, chociaż nie jest to stolica, to tutaj odbyło się wiele kluczowych protestów i działań społecznych, a jest ze mną Aga Rojek z podcastu Aneks Kryminalny, która mieszka tu już od kilku lat. Więc weźcie sobie jakieś piciu i chodźcie z nami dowiedzieć się, jak jeszcze niedawno wyglądało tu życie kobiet. Słuchajcie, zaczynając od podstaw, Kanadyjki, jeżeli chodzi o prawa kobiet, wywalczały je sobie jakby w sztafecie. Najpierw ruszyły białe, te najbardziej uprzywilejowane, a dopiero kilkadziesiąt lat za nimi rdzenne i niebiałe Kanadyjki. W międzyczasie dołączyły kobiety z rodzin robotniczych i prawa ważne dla nich. Pałeczka każdego prawa osobno przechodziła więc powoli z rąk do rąk. I gdy dla jednej grupy kobiet pewne prawa stawały się zupełną oczywistością, druga grupa marzyła o ich zdobyciu. Jeśli w ogóle interesują Was takie historie, to możecie subskrybować mój kanał i zostawić łapkę w górę, żebym wiedziała, czy to dla Was w ogóle ciekawy kierunek. A teraz przejdźmy do konkretów, gdzieś tam. Ale zanim tam przejdziemy, pomoże mi jeszcze jedna kobieta. Profesor Catherine McPherson z Katedry Historii York University w Toronto, która zgodziła się porozmawiać ze mną o historii Kanadyjek. I od razu zwróciła uwagę na to, o jakich właściwie kobietach mówimy. So when you say women, I guess the question is which women? Yeah. There's tremendous diversity in terms of who constitutes the category woman, and we're a number of commonalities though that all women faced. One of the things that Canadian feminist history has done is really looked at differences among women as well as things that we have in common. Zapraszam Was więc do Toronto z tą myślą w tyle głowy. Zacznę od super pozytywnej informacji, bo białe kobiety mogły tutaj na Uniwersytecie w Toronto studiować już od 1884 roku. Tylko problem polegał na tym, że kiedy kobieta skończyła na przykład medycynę, to nie mogła po studiach pracować w szpitalu. A dlaczego absolwentki medycyny na uniwersytecie nie mogły pracować później w szpitalu? Bo szpitalami kierowali mężczyźni i niestety funkcjonowało wtedy przekonanie, że kobiety nadają się do opieki nad pacjentami, ale nie do leczenia pacjentów. I dlatego chociaż miały formalne uprawnienia, to nie wpuszczano ich po prostu w ogóle na praktyki kliniczne w szpitalach. Zanim kobiety to prawo do studiowania w ogóle zdobyły, czasem trzeba było z Kanady wyjechać. I tak na przykład taka słynna działaczka i lekarka Emily Stowe, żeby móc studiować medycynę, musiała pojechać do USA, tam skończyła studia, wróciła ze swoim dyplomem do Kanady i tutaj nie mogła pracować jako lekarz. Tylko dlatego, że była kobietą. No i co zrobiła? Zaczęła pracę nielegalnie. Przez lata tak właśnie pracowała, aż w końcu w 1880 roku tutaj w Kanadzie uzyskała licencję na bycie lekarką. Jeszcze inaczej było we frankojęzycznym Quebecu, bo tam bardzo duży opór wobec praw kobiet stawały środowiska nacjonalistyczne i Kościół katolicki. Także jak Wam wspominałam, Kanada to jest bardzo duży i bardzo skomplikowany kraj, ale staram się tutaj sprowadzić to do takiego najważniejszego mianownika. Dzięki właśnie próbom, działaniom, dzięki pracy lekarek i pielęgniarek w 1911 roku powstał Women's College Hospital. Pierwszy szpital tworzony przez kobiety dla kobiet. Toronto wtedy na przełomie XIX-XX wieku było bardzo konserwatywnym miejscem. Ludzie tutaj byli religijni, surowo oceniali moralność innych osób, szczególnie kobiet. A jak wiadomo, wstyd to bardzo skuteczne narzędzie kontroli. Tymczasem dzięki temu szpitalowi kobiety mogły pójść ze swoim problemem do drugiej kobiety, lekarki. I z drugą kobietą, lekarką, porozmawiać o tym, co je boli, czego się boją, co się u nich dzieje. W temacie porodów, całego zdrowia ginekologicznego, ale nie tylko, był to prawdziwy przełom. Idziemy teraz na wystawę, którą Aga mi tutaj poleciła, bo była reklamowana na mieście. Właśnie też bardzo chciałam iść, jeszcze nie miałam okazji.
Nie jest to wystawa jakaś wielka, ale bardzo ciekawie przedstawia postaci 52 Kanadyjek związanych z Toronto, które były działaczkami w różnych dziedzinach i artystkami, polityczkami, sportowczyniami. I a propos zawodów medycznych, nie białe kobiety musiały czekać oczywiście jeszcze dłużej. Na przykład Bernice Redmond, czyli pani na tym zdjęciu obok mnie, jeszcze w latach 40. musiała wyjechać do USA, żeby skończyć studia pielęgniarskie, bo w Kanadzie nie chcieli jej przyjąć. Dopiero w 1945 roku została zarejestrowana w Kanadzie jako pielęgniarka, pierwsza czarnoskóra pielęgniarka właśnie w Kanadzie. Emily Stowe, biała lekarka, o której Wam wspominałam, zainspirowana tym, co zobaczyła podczas swoich studiów w USA, założyła także tutaj pierwsze kanadyjskie stowarzyszenie sufrażystek, od którego zaczęła się powolna, stopniowa praca u podstaw w temacie praw wyborczych kobiet. Petycje, spotkania publiczne, edukacja. I owoce nie przyszły od razu. Przełom nastąpił dopiero około 40 lat później, po I wojnie światowej, kiedy zmuszone do pracy kobiety okazało się, że pracują świetnie, że są świetnie zorganizowane, pracowite, odpowiedzialne i nikt już nie mógł z tym dyskutować. Dzięki temu Kanadyjki zdobyły prawo do głosowania w wyborach powszechnych w tym samym roku co Polki, w 1918. To znaczy różnica polegała dosyć istotna na tym, że wtedy te prawa zyskały białe Kanadyjki. Rdzenne Kanadyjki, niebiałe Kanadyjki musiały poczekać jeszcze kilkadziesiąt lat. Bardzo długo kanadyjska konstytucja nie uznawała kobiety za osoby. Używano w konstytucji słowa persons tylko w rodzaju męskim i przez to sądy uznawały, że dotyczy ono tylko i wyłącznie mężczyzn. I może nie zmieniałoby to świata, ale jako nieosoby kobiety nie mogły kandydować do kanadyjskiego Senatu. I w 1927 roku grupa 5 kobiet wniosła do Sądu Najwyższego zapytanie konstytucyjne. Czy kobieta w sensie konstytucyjnym jest osobą? I Sąd Najwyższy odpowiedział, że nie. Kobiety odwołały się i wygrały w drugiej instancji. I właśnie dzięki temu kobiety w Kanadzie mogą startować w wyborach do Senatu. Co ciekawe, tą wyższą instancją, czyli najwyższą instancją sądową Kanady w tamtym czasie, był Komitet Rady Królewskiej w Londynie, bo Kanada nie była wtedy całkowicie niepodległym państwem, tylko dominium brytyjskim, czyli takim półniepodległym państwem. W późniejszych dekadach kanadyjskie feministki coraz częściej działały wewnątrz struktur administracyjnych. Profesor Macpherson nazywa to wręcz feminizmem państwowym. There's a degree to which Canadian feminism was in some place sort of a state feminism. Canadian feminists got a toehold in state apparatuses. Like there was a National Council on the Status of Women. And the status of women would generate reports, they would do research, they would provide policy guidance to the federal government. And so, in some sense, Canadian feminists did a really good job of kind of getting into the apparatus of government. W tym samym czasie, kiedy białe Kanadyjki zdobywały swoje prawa, rdzenne kobiety nie tylko nie miały prawa głosu, nie miały dostępu do lekarzy, ale także dodatkowo były im odbierane dzieci, które były przekazywane do residential schools, szkół rezydencjalnych, o których przeczytacie więcej w świetnym reportażu Joanny Gierak-Onoszko 27 śmierci Tobiego Obeda. Były to z pozoru szkoły z internatami, ale edukacja tam była na bardzo niskim poziomie, a prawdziwym ich celem było wykorzenienie z rdzennych dzieci ich tożsamości. Może zresztą pamiętacie, nie tak dawno, w 2021 roku w Kolumbii Brytyjskiej znaleziono nieoznakowane groby kilkuset dzieci właśnie ze szkół rezydencjalnych. Więc samo to tak symbolicznie może Wam pokazać skalę przemocy.
w tych szkołach. Szkoły te działały do lat 90. Ostatnia została zamknięta w 1996 roku i dopiero wtedy rząd kanadyjski zaczął się w ogóle przyznawać do tego, że one istniały. Opresje wobec rdzennych kobiet to także m.in. przymusowa sterylizacja, utrata statusu osoby rdzennej, jeżeli kobieta wyszła za mąż za mężczyznę spoza rdzennej społeczności, systemowe rozbijanie rodzin i brak skutecznej ochrony prawnej. Ich perspektywa była więc zupełnie inna niż perspektywa pozostałych Kanadyjek, o czym także mówi profesor McPherson. In the 1960s and 70s, Canadian feminists started to talk about violence against women. And then Indigenous feminists sort of said, well, I don't know what you mean. I mean, I know what violence is and I know who women are, but when I think of violence against women, I think about the violence the state does to women. And so we have non-Indigenous women thinking about violence against women is very much kind of what we now think as domestic or spousal violence. Whereas for Indigenous women, the concern was really protect themselves from the violence of a colonial state. Inne niebiałe kobiety nie mogły studiować, nie miały dostępu do ubezpieczenia zdrowotnego, nie mogły mieszkać w niektórych dzielnicach, nie mogły pracować w urzędach. Ewentualnie mogły pracować jako służące, praczki albo opiekunki. Bardzo powoli zaczęło się to zmieniać dopiero po II wojnie światowej, ponieważ w ogóle na całym świecie szeroko zaczęto wtedy dyskutować na temat praw człowieka. I chociaż rdzenne kobiety, wyobraźcie sobie, że wywalczyły sobie prawa wyborcze dopiero w 1960 roku, 42 lata po białych Kanadyjkach, To dopiero w 1982 roku w kanadyjskiej konstytucji zagwarantowano równość wszystkim obywatelom, bez względu na religię, pochodzenie czy rasę. A ty, Aga, u siebie też poruszasz jakieś kanadyjskie kryminalne sprawy? Tak, poruszam bardzo często sprawy z Kanady, ze swojego własnego podwórka. Jedną taką sprawą, którą na pewno polecałabym wszystkim twoim widzom się zapoznać, jest sprawa tak zwanej autostrady West. To jest autostrada na północy Kolumbii Brytyjskiej. Tam to jest udokumentowane już od lat 70., możliwe też, że dłużej. Dochodzi do bardzo wielu zaginięć, zabójstw rdzennych kobiet przede wszystkim. Ponieważ po pierwsze panuje tam bieda jak na Kanadę, troszkę większa bieda. Tam też jest bardzo duże wykluczenie komunikacyjne, więc te kobiety często są po prostu zdane na jazdę autostopem, co naraża je znów na kolejne niebezpieczeństwa. W staraniach i walce o lepsze jutro dla kolejnych pokoleń kobiet brały w Kanadzie udział kobiety różnych ras, ale także różnych klas społecznych. There's a bit of a tendency to think about those campaigns as being really led by elite middle-class women. And it's certainly true that some of the most vocal advocates for rights were women of Northern European or British ancestry who had some education, status in community. But we also don't want to oversimplify the role that, for example, working women had in trying to get things like better working conditions, for example, or the rights to unionize. Przenieśmy się więc do Cabbagetown, dzielnicy Toronto wchłoniętej przez miasto pod koniec XIX wieku. Była to wtedy robotnicza, imigrancka okolica, a mieszkańcy wynajmowanych często domów mieli ponoć sadzić w ogrodach kapustę, stąd nazwa. Przyjechałyśmy teraz do dzielnicy, którą Aga mówi, że kojarzy ze słyszenia, ale nigdy tutaj nie była. I mówisz, że znana jest z ładnych domów Z ładnych starych. domów, tak. To jest jedna z takich starszych dzielnic. Mieszkały tutaj w ogóle uboższe rodziny, takie robotnicze. I kobiety, które właśnie były służącymi, praczkami, miały takie najniższe zawody. No i ogólnie dla takich kobiet wstęp na uniwersytecie to mogły sobie wsadzić wiecie gdzie. Dla nich dużo ważniejsze były takie prawa jak do macierzyńskiego, darmowy poród, czy w ogóle opieka zdrowotna, żłobki, no i wszystko, co pomaga kobietom pracującym. A właśnie takie socjalne postulaty po II wojnie światowej zaczęto podnosić coraz głośniej. No i na tyle skutecznie, że w 1966 roku wprowadzono tutaj państwową opiekę zdrowotną, z której Aga na pewno tu korzysta. Korzystam, tak. Od lat 80.
80. też rozszerzano urlopy macierzyńskie i dzisiaj ponoć wygląda to tak, że jest roczny urlop macierzyński i można się podzielić. No, tu muszę doprecyzować i poprawić. Z urlopu macierzyńskiego może w Kanadzie skorzystać wyłącznie matka, ale obu rodzicom przysługuje urlop rodzicielski, który wręcz opłaca się dzielić, bo wtedy przysługuje dłużej. A jeszcze a propos tej państwowej opieki zdrowotnej, to na pewno za darmo jest tu poród, pediatra i taki podstawowy lekarz, ale tak. dentysta już nie, no Na nie? przykład dentysta nie jest. I jest tak, jeszcze coś dentysta- takiego, co nie jest tutaj za darmo? Za darmo, za darmo. podatki. Czasem są różni dermatolodzy, tego rodzaju Specjaliści. rzeczy. Specjaliści czasem się może zdarzyć, tak? Ale jeżeli ktoś potrzebuje pójść do jakiegoś specjalisty, to zawsze dostaje skierowanie od lekarza i może to wtedy zrobić za free. Na codzienne życie kobiet w Kanadzie ogromny wpływ miało też zrównanie praw rozwodowych oraz legalizacja antykoncepcji. Proces, który rozpoczął się w 1969 roku. Rewolucja seksualna nie była tu beztroskim tańcem dzieci kwiatów, ale buntem powojennego pokolenia, zmęczonego sztywnością, hipokryzją, powierzchownością dotychczasowych autorytetów i podwójnymi standardami. I think the sexual revolution was kind of a perfect storm of a number of things coming together for a particular generation. That included, of course, a critique of the double standard between men and women, and also the fact that 1960s feminists especially sort of pointed to sexuality as the site of repression. And so then access to legal abortions was kind of a flow through of that. Do 1969 roku aborcja była tutaj przestępstwem bez względu na okoliczności, w związku z czym kobiety decydowały się często na niebezpieczne, nielegalne zabiegi i niektóre z nich trafiały później do więzienia, a niektóre z nich umierały. W 1969 dopuszczono aborcję, ale tylko i wyłącznie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety, plus każdy zabieg musiała zatwierdzić tak zwana komisja terapeutyczna w szpitalu. Ale temat nie zniknął. Przez kolejne lata wychodziły na jaw w mediach historie kobiet, które traciły życie po nielegalnych zabiegach, musiały rodzić wbrew swojej woli, albo które nie mogły zdobyć zgody komisji terapeutycznych, bo te wcale uczciwie nie działały, albo w ogóle nie były dostępne. I to te historie, jedna za drugą, rok po roku, bardzo powoli zaczęły sprawiać, że coraz więcej ludzi widziało w aborcji nie temat ideologiczny, ale ludzki i zdrowotny. I dopiero w 1988 roku Sąd Najwyższy Kanady w sprawie doktora Henry'ego Morgenthauera orzekł, że obecne przepisy aborcyjne łamią Kartę Praw i Wolności i naruszają prawo kobiety do bezpieczeństwa i autonomii. W ten sposób wszystkie przepisy dotyczące przerywania ciąży w Kanadzie zostały unieważnione. Od tej pory w Kanadzie nie ma żadnej ustawy aborcyjnej. Przerwanie ciąży jest traktowane jak każdy inny zabieg i opiera się na zasadach etyki lekarskiej. Ale trzeba pamiętać, że w 1988 roku Kanadyjczycy byli już gotowi na tę zmianę dzięki trwającej od lat debacie publicznej. I swoją drogą ten dostęp do legalnej aborcji do dziś nie w całym kraju jest taki sam. Zmiany w prawie aborcyjnym były także wynikiem ostatecznego uniezależnienia się Kanady od Wielkiej Brytanii i uchwalenia w 1982 roku nowej konstytucji zawierającej Kartę Praw i Wolności. To o niej wspominałam, mówiąc o zrównaniu praw wszystkich obywateli, i to na niej opierał się Sąd Najwyższy, wyrokując w sprawie doktora Morgenthauera. Jak ważna była to ustawa dla praw obywatelskich i ich skuteczności? Posłuchajcie profesor Macpherson. In the late 70s and early 80s, Pierre Elliott Trudeau again and the Liberals decided that if we really wanted to be a self-governing nation, we had to bring the Constitution home, and that it should be the Canadian Supreme Court that was the highest court in the land, but also that Canada needed a Charter of Rights and Freedoms to determine what it was that Canada could promise its citizens. And so the Charter of Rights and Freedoms was passed, and the same-sex rights were kind of covered and were included. And so that became important because then, based on those charter rights, people could go to the courts and say, my charter rights have been contravened. A za zmianami prawnymi
przyszły zmiany społeczne. Jeszcze w latach 60. i 70. kanadyjskie feministki bały się tak naprawdę skojarzeń ze społecznością LGBTQ, ale od lat 80. zaczęły działać kobiety takie jak Michelle Douglas, dzięki której w 92 roku zakończono dyskryminację osób LGBTQ w kanadyjskiej armii. I dzięki takim postaciom właśnie i ich działaniom Kanada była czwartym na świecie państwem, który zalegalizował małżeństwa jednopłciowe już w 2005 roku. A za mną widzicie najstarszą księgarnię LGBTQ na świecie. Na koniec naszej rozmowy profesor McPherson powiedziała coś, co pomogło mi jeszcze lepiej zrozumieć, dlaczego o historii kobiet tak ciężko się rozmawia. It's very rare that there is sort of feminist consensus on things. And so the history of feminism and women's rights is by definition messy because women occupy very different realities. But there are moments when they do come together, sometimes because of shared vision, sometimes because of allyship, of people recognizing that another group of women are being materially harmed. So I think rather than thinking that the differences are a problem, the differences can be a strength, but you have to, it takes a certain kind of listening and appreciating. Temat praw kobiet w Kanadzie zdecydowanie nie jest tematem zakończonym. Można choćby wyliczyć przemoc wobec kobiet rdzennego pochodzenia, pracę opiekuńczą kobiet, która ekonomicznie nie jest widoczna, czy prawa trans kobiet. To wciąż żywe i ważne tematy tutaj. Jest to dla mnie tak bardzo ciekawe, bo jest to tak naprawdę historia zmian społecznych, tego jak one powoli przychodzą, jak często można się zniechęcić. Nie ma w nich też zbyt wielu uniwersalnych metod, ponieważ każde społeczeństwo jest inne, ma inną historię, inne problemy. To tyle. Dajcie znać, co wy ciekawego znalazłyście i znaleźliście w tej kanadyjskiej historii. Jeśli chcecie mnie wesprzeć, zapraszam na mojego Patronite'a, a jeżeli jesteście ciekawi historii Maud Montgomery i tego, jak ona sama odzyskiwała swój głos dzięki pisaniu Ani z Zielonego Wzgórza, zobaczcie koniecznie ten ostatni film. Cześć!